W dzisiejszym odcinku przedstawimy 4 sposoby na bezpieczne usuwanie skórek. Pokażemy Wam, jak to zrobić w domowym zaciszu bez użycia frezarki, ale nie zabraknie też tipów dla średnio zaawansowanych, jak i dla profesjonalistek. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Pauliś Walaszczyk. Hej, kochani! I będziemy rozmawiać na temat, jak robić to bezpiecznie. Dokładnie. A co? Wycinanie Skórek! Tak jest, zaczynamy. Jedynym produktem, z jakiego skorzystamy w dzisiejszym odcinku, będzie Cuticle Remover. Cała praca skupi się na narzędziach, a będą nimi pilnik Soft o gradacji 180x240, buffery o gradacji 100x180 oraz 220x280. Skórki odsuniemy kopytkiem i wytniemy przy pomocy cążek oraz nożyczek numer 4. Frezy, które posłużą nam do opracowania powierzchni skórek, to numer 9, numer 1 oraz numer 8. Na wstępie prosimy klientkę, żeby umyła swoje dłonie. Następnie dezynfekujemy własne dłonie, zakładamy rękawiczki i zabieramy się za dezynfekcję dłoni klientki. Zaczynamy od pracy pilnikiem Soft o gradacji 180x240. Stroną z napisem opracowujemy kształt wolnego brzegu paznokcia. Poruszamy się od prawej do lewej strony ruchem łódeczkowym. Pierwszy sposób, który Wam pokażemy, będzie podstawowy. To oznacza, że możecie wykonać go w zaciszu domowym. I tutaj, moje drogie, przyda Wam się jeden produkt do usuwania skórek. Cuticle Remover 16 zł, 10 ml. Wystarczy na długo, a zobaczycie za chwilę podczas tego filmiku, jak jest niezbędnym, absolutnie niezbędnym elementem stylizacji. Skórki delikatnie unosimy. Kopytkiem wykonujemy ruch popychający i nakładamy w ich okolice Cuticle Remover. Jeżeli są mocno przyrośnięte do płytki i ciężko je odsunąć, mimo to aplikujemy Cuticle Remover, który po prostu je zmiękczy, a wycięcie będzie znacznie łatwiejsze. Nanosimy go obficie i pozostawiamy na około 5 minut na skórce. Drugą stroną kopytka lub drewnianym patyczkiem delikatnie popychamy skórki i odklejamy nabłonki od płytki, bez mocnego szorowania płytki. Nie używamy do tego siły. Jeśli na tym etapie skórki nadal są twarde, to uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy chwilkę dłużej. Nadmiaru produktu pozbywamy się suchym wacikiem. Sięgamy po cążki, przy pomocy których usuwamy odsunięte skórki, kawałek po kawałeczku. Nie rwiemy ani nie szarpiemy, nie chcemy przecież uszkodzić głębszych partii skóry. Pamiętajcie, że obcinanie skórek to nic innego jak wycinanie tego, co przed chwileczką odsunęliśmy kopytkiem. Nie wkładamy tych cążek głębiej. Na efekcie końcowym pierwszego sposobu widać, że skórki zostały usunięte, ich powierzchnia jest wygładzona i wyglądają estetycznie. Jak widzicie, można wykonać estetyczne i przede wszystkim bezpieczne usuwanie skórek przy pomocy 3 produktów. Mało tego, większość z nich już znajduje się w Waszej kosmetyczce. Drugi sposób rozpoczynamy dość podobnie. Sięgamy po kopytko i odsuwamy skórki. Nie pokrywamy ich jednak removerem, ponieważ mokrych nie będzie się wygodnie opracowywało frezem. Byłaby to syzyfowa praca, frez jedynie ślizgałby się po rozmiękczonej powierzchni. Korzystając z frezu Cuticle nr 9 ustawiamy obroty na 12 000 na minutę i utrzymując frez pod kątem 90 stopni do skórki, a płasko do powierzchni płytki, wykonujemy krótkie, podpychająco wymiatające ruchy, oczyszczając płytkę z nabłonków. Tym samym frezem czyścimy również skórę na wałach okołopaznokciowych. Zmieniamy frez na Cuticle nr 1, który pozwoli nam opracować skórki w zagłębieniach. Ustawiamy obroty na 12 000 i samą końcówkę frezu kierujemy pod spód, delikatnie unosząc je ku górze. Pracujemy od lewej do prawej strony, zmieniamy kierunek obrotów frezarki i pracujemy także w odwrotnym kierunku. Widzimy, jaki genialny efekt dała praca tym frezem. Skórki są uniesione i będzie łatwiej je wyciąć przy pomocy nożyczek. Wycinamy uniesione skórki przy pomocy precyzyjnych nożyczek numer 4. Używamy tylko pierwszych 2 mm ostrze i bez mocnego docisku do skóry ucinamy uniesioną skórkę. Ważne, aby nożyczki były ostre. Tępe nie przyniosą zamierzonego efektu. Sukcesem nazywamy moment, w którym tniemy skórkę naraz, jednym płynnym ruchem, nie przerywając jej. Po wycięciu ukazały nam się delikatne nabłonki. Nie skrobiemy ich dalej nożyczkami, ani nie kombinujemy. Wracamy do pracy frezem numer 1 i przy jego pomocy oczyszczamy tę okolicę. Jeżeli widzimy zadziorki na wale okołopaznokciowym, delikatnie je usuwamy. Tak prezentują się skórki usunięte przy pomocy frezarki i precyzyjnych nożyczek numer 4. W trzecim sposobie wszystko wykonamy frezami.
Delikatnie odsuwamy skórki kopytkiem. Frezem Cuticle numer 9 ustawionym na 12 000 obrotów wykonujemy dokładnie te same ruchy co w drugim sposobie, czyli ruchem podpychająco-wymiatającym pozbywamy się nabłonków przyrośniętych do płytki. Analogicznie do drugiego sposobu oczyszczamy wały boczne. Trzymając frez poziomo, krótkimi ruchami podciągamy skórki do góry. Zmieniamy frez na Cuticle numer 1. Frezarka jest nastawiona również na 12 000 obrotów i przy jego pomocy oczyszczamy głębsze partie płytki pod skórką. Delikatnie, bez mocnego nacisku, w jedną i w drugą stronę, zmieniając kierunek obrotów na frezarce. Na tym etapie podciągamy także skórki do góry. Zmieniamy frez na Cuticle numer 8, ustawiamy frezarkę na 15 000 obrotów i ruchem zbierającym usuwamy skórkę. Widzimy, jak pięknie odchodzi w całości. Kierujemy frez od boku, nie prowadzimy go pionowo do powierzchni skórek ani z góry na dół, bo opadną do dołu i nasza praca pójdzie na marne. Frez kierujemy od dołu do góry. Jeśli skórka jest niezdyscyplinowana i nie chce się poddać opracowaniu, wtedy warto jest pracować w obie strony frezem, czyli zmieniamy kierunek frezu i usuwamy to, czego wcześniej nam się nie udało. Ten sposób przedstawiał manikur frezarkowy. Aby uzyskać zamierzony efekt, do jego wykonania potrzebujecie kopytka i jedynie 3 frezów. Ostatni sposób zaczynamy od odepchnięcia skórek kopytkiem, tak jak w poprzednich 3 przypadkach. Powielamy działania z poprzednich 2 sposobów i oczyszczamy powierzchnię z nabłonków przy pomocy frezu Cuticle numer 9. Ustawiamy obroty na 12 000 i odpychamy skórki do góry ruchem popychająco-wymiatającym. Zajmujemy się także okolicą wałów bocznych. Frezem ustawionym poziomo wykonujemy ruch podciągania skórek do góry. Zmieniamy frez na Cuticle numer 1, ustawiamy frezarkę na 12 000 obrotów na minutę i opracowujemy głębsze partie. Frez kierujemy pod kątem mniej więcej 45 stopni, nie wpychamy go zbyt głęboko, aby nie uszkodzić macierzy. Zmieniamy kierunek obrotów frezarki i te same ruchy powtarzamy w odbiciu lustrzanym. Sprawiedliwie opracowujemy także wały boczne. Pilnik soft o gradacji 180×240 kładziemy krawędzią do powierzchni paznokcia, innymi słowy na sztorc. Ruch kierujemy od środka do boków i w dół. Popychamy skórki. Widać, jak delikatnie unoszą się do góry. Odwracamy pilnik stroną bez napisu w kierunku skórek. Układamy go pionowo i opracowujemy także wały boczne. Przesuwamy góra-dół. Gradację, którą pracujemy, dobieramy do grubości skóry klientki. Przechodzimy do pracy bufferem, wybieramy gradację 100×180. Dokładnie w taki sam sposób, jak pracowaliśmy pilnikiem, wykonujemy ruchy polerką, delikatnie pochylając się w kierunku skórek. Widzimy, jak powoli wypiłowują się. Staramy się nie piłować po powierzchni paznokcia, jedynie dotykamy okolicy skórek. Ruch wykonujemy subtelnie, nie za mocno. Rand polerki zatacza taki sam łuk, jak prowadzi nas wał okołopaznokciowy. Jeżeli skórka nie chce się poddać, opracowujemy ją w obie strony. Kiedy skórki są coraz mniej widoczne, buffer kładziemy coraz bardziej płasko i zawężamy kąt pracy. Z jednej strony paznokcia już widać, że zniknęły. Wykonując te same ruchy, przechodzimy do działania po drugiej stronie. Najpierw pionowo do skórek, następnie coraz bardziej płasko. Aby skórki nie zadzierały się, sięgamy po dużo delikatniejszy buffer o gradacji 220×280. Gradacją 220 wykonujemy kilka wygładzających ruchów. Opracowujemy skórkę w jedną i w drugą stronę. Po wygładzeniu skórek z wyższą gradacją możemy mieć pewność, że skórki będą gładziusieńkie, nigdzie nie będą haczyć, nie będzie też takich, wiecie, zadziorków. To istotne, zarówno ze względu na komfort, jak i estetykę. Tak prezentują się opracowane skórki ostatnim sposobem, a był to manikur frezarkowy bezsążkowy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, który ze sposobów przypadł Wam do gustu najbardziej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w przyszły czwartek, zawsze o godzinie 17. Pamiętajcie, jesteśmy z Wami co tydzień. Dzięki za uwagę, cześć!